Patagonki to moim zdaniem jedne z najpiękniejszych, a jednocześnie największych konur. Zamieszkują obszary Ameryki Południowej. Ich ojczyzną jest Patagonia, kraina geograficzna położona na południu Argentyny i Chile. Gdybym zapytał Państwa, z jakimi ptakami kojarzy się Wam Patagonia, to prawdopodobnie odpowiedzielibyście, że z orłem, może z kondorem. Surowość tej krainy przeczy naszemu wyobrażeniu o środowisku, w jakim występują papugi. A tymczasem dla miłośników papug symbolem Patagonii jest konura patagońska. To papuga, która wspólnie zamieszkuje na tym samym terenie, a przynajmniej przez niektóre części roku, dlatego że jest to papuga na okres zimowy migrująca, ale zamieszkuje razem z fokami i pingwinami. Obszar występowania patagonek sięga aż po Falklandy, a więc wyspy, które kojarzą nam się z pingwinami, fokami, a więc obszarami, gdzie wieją silne wiatry, gdzie temperatury znacznie odbiegają od tych, jakie wyobrażamy sobie w tropikach. One są po prostu bardzo odporne i bardzo łatwo przystosowują się do odmiennych warunków klimatycznych. Swoje gniazda konury patagońskie drążą w klifach. Długie korytarze wydrążone przez te papugi mocnymi dziobami w miękkich skałach kończą się komorami lęgowymi. Utrudniony dostęp potencjalnych wrogów powoduje, że pisklęta są w miarę bezpieczne. Ale nie uchroniło to niestety tych pięknych papug przed zakusami ze strony ludzi. Oni właśnie wspinają się na klify i przy pomocy długich bambusowych tyczek zakończonych haczykami wyciągają młode pisklęta, następnie wykarmiają je i sprzedają jako ptaki do towarzystwa. Ponieważ nie były to papugi tak drogie jak na przykład ary czy niektóre amazonki, były bardzo łatwo dostępne i były to ulubione papugi miejscowej ludności, a także często przemycano je poza teren Ameryki Południowej. Obecnie odławianie tych ptaków w środowisku naturalnym jest coraz rzadsze ze względu na ogromną ilość hodowli na całym świecie, w których papugi te bardzo dobrze się rozmnażają. Pamiętajcie jednak Państwo, że zagrożenie większości gatunków papug wynika z faktu, że obszary, na których występują, są zawłaszczane przez ludzi. W przypadku patagonek tak nie jest. Ich obszary są słabo zamieszkane, dzikie i na ogół człowiek im nie zagraża. Poza tym właśnie wyłapywaniem, o którym wspomniałem. Dlatego w połączeniu z dobrym mnożeniem się tych papug w hodowlach nie są one na szczęście w żaden sposób zagrożone w środowisku naturalnym. O gustach się nie dyskutuje. Wielu uważa, że papugi są tym ładniejsze, im bardziej są kolorowe, im kolory ich są bardziej kontrastowe, wyraziste, krzyczące. W przypadku patagonek upierzenie ich ma kolor stonowany, tak jak tereny, na których żyją, a więc proste, surowe, powiedziałbym dostojne, ale przynajmniej moim zdaniem te papugi są naprawdę piękne. Kolory patagonek to wojskowe kolory maskujące. Na grzbiecie zgniła zieleń, khaki, skrzydła, nieco bardziej ciemne, w środowisku naturalnym są naprawdę bardzo słabo widoczne dla potencjalnych wrogów. Ale brzuchy, może to jeszcze nie widać dokładnie na tych młodych osobnikach, ale będą miały tutaj jaskrawo czerwony kolor, który będzie kontrastował z żółtymi obszarami podbrzusza i nóg. A tutaj lotki i część sterówek błękitne. Dzioby w tej chwili jasne, po około 8 miesiącach zmienią się na czarne. Po tym między innymi możemy rozpoznać wiek ptaka. Papugi młode mają jasne dzioby, potem ten obszar kości słoniowej na dziobie stopniowo zanika, a po około 8 miesiącach niknie zupełnie. Charakterystyczną cechą tych właśnie ptaków są ich oczy, wokół których występują pozbawione upierzenia obszary w kształcie łezki. Patagonki są papugami bardzo odpornymi. Znoszą niskie temperatury, wahania temperatur, są bardzo odporne na zmienne warunki związane z wilgotnością i nie tak bardzo podatne na szereg chorób, które dręczą papugi z Ameryki Południowej, jak chociażby kandydozy. W wolierach zewnętrznych, jeśli zapewnimy im osłonę przed deszczem i wiatrem, mogą przebywać cały rok.
nawet jeśli przezimują w wolierach zewnętrznych, ja mówię tutaj oczywiście o papugach hodowlanych, ich kondycja upierzenia i ogólna zdrowotna jest na ogół zdecydowanie lepsza od tych trzymanych cały rok w warunkach pokojowych. Ale mają też cechy negatywne. Jakie to cechy? Przede wszystkim są papugami niszczącymi. Ich dzioby są mocne, twarde i ciągle muszą coś w nich mieć. W związku z tym nie będą miały naprawdę wielkiego szacunku dla mebli domowych i musimy dostarczać im ciągle zabawki, gałązki, które będą one mogły niszczyć, a także twardsze przedmioty, które naprawdę nie stanowią dla nich większego problemu, a są jedynie tylko wyzwaniem. Podobnie z klatkami. Muszą być solidne, mieć mocne, bezpieczne zamknięcia, aby papugi nie mogły wydostać się na zewnątrz. A ponieważ są ptakami niesamowicie inteligentnymi, ich zdolności ucieczek z zamknięć są naprawdę imponujące. Ponadto cechą negatywną niekiedy, która charakteryzuje te właśnie papugi, są wydawane przez nie dźwięki. Wszystkie konury są postrzegane jako papugi hałaśliwe. Patagonka, ze względu na to, że jest największą, jej głos jest najdonoślejszy i w związku z tym może, jeśli jest to papuga, jak to określamy często, rozkrzyczana, spowodować, że życie z nią będzie bardzo trudne. Jednak wbrew, powiedziałbym, powszechnej opinii, nie są to papugi hałaśliwe, są to papugi głośne. A to, czy będą hałaśliwe, to głównie wynik odpowiedniego lub nie wychowania. Odpowiednio wychowane papugi, które mają bliskie relacje ze swoimi opiekunami, naprawdę nie muszą i nie będą hałaśliwe, jeśli będziemy właściwie z nimi postępować. Są to bardzo inteligentne papugi, bardzo, ale to bardzo mocno związujące się ze swoim opiekunem. Posiadają też dość dobre zdolności naśladowcze. I jeśli trafią do nas jako bardzo młode lub są ręcznie wychowane, to i są bardzo dobrymi ptakami do towarzystwa. Ponadto, co jest rzeczą niebagatelną, dobrze rozmnażają się w hodowlach, a co się z tym wiąże, nie są to papugi najdroższe. Patagonki to na pewno nie są papugi dla osoby, która o 7 wychodzi do pracy, a o 19 wraca do domu. Wtedy będzie to trauma zarówno dla papugi, dla której to jest ogromny stres, jak i dla jej opiekuna, który prawdopodobnie zacznie mieć konflikty z sąsiadami. Ale jeśli mamy dużo czasu, jeśli papuga ma być dla nas partnerem, to naprawdę te papugi są wspaniałymi ptakami do towarzystwa, które naprawdę sprawdzą się zarówno jako towarzysze dziecięcych zabaw, jak i w przypadku osób dorosłych, które pragną mieć zwierzę, z którym nawiążą bliskie relacje.